Witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę poopowiadać o rozmarynie. Nie wiem, czy go używacie w kuchni. Ja uwielbiam, bo bardzo pięknie pachnie, jest aromatyczny i stanowił mnie taką podstawę w kuchni właśnie przyprawiania. Pokażę Wam różne odmiany, bo są takie, które są bardzo mrozoodporne i możemy je spokojnie uprawiać na zewnątrz w naszych ogrodach. Pokażę Wam też sposoby rozmnażania, różne sposoby, który Wam przypadnie do gustu, to możecie sobie spróbować. Ja już przetestowałam je i generalnie bardzo łatwo się go rozmnaża i można sobie zrobić swoje własne sadzonki. I co? Możemy zaczynać, tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, jak sobie go rozmnożyć, to już Wam pokażę. Ja sobie tutaj przygotowałam przed chwilą takie gałązki rozmarynu. Ścięłam sobie po prostu gałęzie z rozmarynu, który mi rośnie w tej chwili na zewnątrz, w gruncie, w donicach na tarasie. Tam mam w miarę ciepło, nie dochodzą tam takie duże mrozy jak w samym ogródku. To jest miejsce troszeczkę osłonięte, więc mam tam jakąś odmianę no name, nie mam pojęcia, co to jest za rozmaryn. W ogrodzie mógłby nie przetrwać, tutaj sobie na razie radzi. Więc ścięłam, gałązki są jeszcze żywe, zdrowe, widać, że zielone od spodu tutaj, gdzie obcięłam. Jedna gałązka, słuchajcie, dotykała ziemi, troszeczkę ją tutaj, prawda, pokażę Wam, jak to z bliska wygląda. Troszeczkę dotknęła ziemi, była przygnieciona i sobie puściła po prostu korzonki, czyli pierwszy sposób to jest taki. Jak mamy taką roślinkę rozmarynu, ona jak już jest troszkę większy, to wiadomo, ma tutaj z boku takie rozgałęzienia. Wystarczy to docisnąć do ziemi, na przykład przyłożyć kamyczkiem i on sobie po jakimś czasie wypuści korzonki. Ucinamy przy roślinie, a tą sadzonkę, prawda, z korzonkami wsadzamy do ziemi. Tak dotąd przysypujemy i ona sobie będzie na pewno rosła. To już mamy ukorzenioną, mocną sadzonkę wtedy, taką pewną. Drugi sposób to jest taki, że wlewamy sobie po prostu wodę do kubeczka. Ja to Wam pokażę ile. Takiego oczywiście bez otworów. Wody wystarczy tak dosłownie na 1,5 centymetra. Ja jak brugmansję ukorzeniałam, to się świetnie sprawdzało właśnie, żeby nie było za dużo tej wody. Tak centymetr do 2 dosłownie, bo wtedy o dziwo rośliny właśnie nie gniją i dużo lepiej się ukorzeniają. Natomiast co, patyczki jak bierzemy, trzeba im te dolne listki tutaj oskubać. Tak? I wtedy taką roślinkę, o widzicie, wsadzamy ją do wody. I one się tutaj normalnie ukorzenią. Co prawda tu jest za szeroki ten kubeczek i się pewnie to wywróci, zaraz utopi. Przełożę później do innego, ale wystarczy właśnie tyle wody i takich patyczków sobie tam nawkładać do środka. Ja sobie je włożę ze 3. O. I mamy 3 sadzonki będą tu w wodzie. Kolejny taki sposób. To bierzemy doniczki. Tu specjalnie wzięłam przeźroczyste, nie dlatego, że są lepsze, tylko dlatego, że będę Wam mogła pokazać później na bieżąco, jak fajnie sobie rozmaryn wypuścił korzonki. To widać wtedy fajnie tutaj. Jedną sadzonkę też tak ukorzeniałam. O, patrzcie. Tu mam jedną roślinkę właśnie już ukorzenioną. I możemy wypełnić różnym materiałem. Bardzo fajna będzie ziemia taka do robienia rozsad, taka leciutka. Napełniamy sobie taki pojemniczek ziemią po prostu. Znowu bierzemy te nasze patyczki. Ja to troszkę odsunę, żebyście to lepiej wszystko widzieli. Miałam rękawiczki założyć, ale trudno. I tak wolę grzebać się w ziemi gołymi rękami. I znowu skubiemy tutaj na dole, prawda, te listki. Można je wykorzystać sobie w kuchni, jak chcecie. O. I wtykamy do ziemi. No tak dotąd, prawda, nawet. Ja lubię więcej włożyć do ziemi, bo wtedy jest większa powierzchnia, gdzie mogą się utworzyć te korzonki. O. I wkładamy jeden, drugi. Ja włożę do jednej donicy. Jeżeli któraś sadzonka
się nie przyjmie, bo może tak być, że któraś wypadnie po prostu, nie wszystkie się przyjmą. To będzie widać, bo te listki zaczną obumierać, tak brązowieć i te, które zostaną, potem możemy sobie na wiosnę przecież rozdzielić do innych doniczek, bez problemu. One się fajnie dzielą, można je przekładać. O. 3, 4 nawet włożymy tutaj. O, do takiego jednego pojemniczka. Myślę, że się tu zmieszczą i jakoś pogodzą. I na dno daję zamiast podstawki taki pojemniczek, akurat mam przeźroczysty, będę widziała. On tu nie dotyka dna, także jak woda mi tutaj za dużo mi się wleje wody, to nadmiar spadnie całkiem na dno i nie będzie mi stały w wodzie zbytnio. A ta wilgoć będzie się i tak unosić do góry. Kolejny materiał, do którego też, który też bardzo lubię do ukorzeniania właśnie, bo on super trzyma, tak wilgoć jest leciutki, korzenie mają się jak przemieszczać, a te roślinki na początku nie potrzebują składników odżywczych za bardzo. Chodzi tylko o to, żeby korzenie wypuściły. To jest perlit. Nie wiem, czy używaliście do ukorzeniania, ale perlit jest bardzo fajny, on jest taki leciutki. Kurzy. Jak na placu budowy. Dobra. I też wkładamy tu tylko te patyczki do środka. Obrywamy listki. I to samo. Raz. 2. Patrzcie, jak ładnie. Jak białymi kamyczkami wysypane. No. A jeszcze mam tutaj tą moją piękną roślinkę. To jeszcze muszę trzecią doniczkę przynieść. To oczywiście... Aha, i tu wylądowałam bez pudełka pod spodem, tak? No, to tu też potrzebuję taką podstawkę zaraz pod spód. I do tego jeszcze jedną doniczkę, że zaraz wsadzimy razem. Wracam za 30 sekund. Mam. Znalazłam nawet taki węższy pojemniczek, gdzie sobie położę te moje roślinki, które ukorzeniam w wodzie. Przeleję sobie tutaj. To jest takie pudełeczko po pomidorkach koktajlowych, ale wody jest troszkę za wysoko, bo mam dotąd. Ja wolę trochę mniej tej wody. To wlejemy tutaj. I podstawka. Dobra. A tu wsadzę moje sadzonki. O. No i zobaczcie, tak jest dosłownie. No, może 2 cm tej wody. I tą wodę trzeba często wymieniać. Jeżeli sobie ukorzeniacie takie rośliny w domu, czy to są na przykład sadzonki pelargonii, czy brugmansii, czy taki rozmaryn, ja staram się wymieniać wodę tak co drugi dzień, żeby była świeża, żeby ona po prostu nie gniła, żeby tam się bakterie nie mnożyły. To jest moje doświadczenie, że najlepiej się to udaje właśnie w takiej czystej wodzie wymienianej regularnie. Także tu mamy jedno i one sobie będą już, prawda, stały, czekały i rosły, puszczały korzonki. Tutaj podlejemy w tym perlicie. Niech tu jest wilgoci. Woda tam zejdzie na dno, w razie czego wykapie, jakby było za dużo. Także to sobie może stać, a już kapie na dół. Nie wiem, czy widać? Pewnie nic nie widać. Ale przeleje się. Tutaj to samo. O. I mamy jeszcze tą sadzoneczkę, która, prawda, wypuściła korzenie. Tu się jakiś patyczek przyczepił, bo to jest kompost. Także to jeszcze posadzimy. Sypię sobie ziemi. Hop. Bajzel w garderobie robię. Jak co roku. Słuchajcie, jak ktoś mówi, że nie ma miejsca i warunków w domu, ja myślę, że zawsze się znajdzie, jak się chce. Ja sobie tu siedzę między moimi ciuchami, walizkami podróżnymi i kanapą dla gości. Także zawsze się da, jak się chce. Przysypię, mogłam trochę poobrywać te listki, ale słuchajcie, jak nie oberwiecie, to też się nic nie stanie. One tam i tak w środku sobie po prostu przegniją w tej ziemi. I to nic nie szkodzi. Przysypcie sobie ładnie. O, troszkę przygnieść, delikatnie.
cyk. Podstaweczka pod spód, bo to mam doniczki z dziurkami tutaj. Nie muszę mieć dziurki, bo zawsze możecie przelać, tak? Jak nie zwrócicie uwagi, że za dużo wody wlaliście, to po prostu Wam to zgnije. O. I mam tak. Sadzonka, która miała korzonki, tak? Ta, która wypuściła, która była przyciśnięta do ziemi z rośliny, w donicy. Tutaj mam patyczki, ukorzeniam je w ziemi do siewu. Tu będę ukorzeniać w wodzie, a tutaj w perlicie. I to wszystko puści korzenie. Ja Wam coś pokażę. Tutaj mam takie 3 sadzonki. I tak, te małe patyczki dostałam w środku lata, jakoś końcem lata od koleżanki. To były naprawdę maleńkie patyczki, dużo mniejsze niż te, które ja tam ukorzeniam. Miały właśnie poobrywane tu listki. Najpierw trzymałam je w wodzie, ale powiem Wam, że na przykład u mnie w szklance z wodą tak średnio się to chciało ukorzenić. Dopiero jak je poprzekładałam do ziemi, to się chwyciły. Koleżanka mówiła, że u niej bez problemu ukorzeniały się w wodzie. Czy do wody, czy do ziemi dawała, był ten sam efekt. Mi się troszeczkę bardziej spodobał temat właśnie ukorzeniania w ziemi. Tym bardziej, że trzeba by to często wymieniać. I one lubią ciepło, więc ukorzeniajcie je sobie w domu. Właśnie w ciepłych warunkach można przez cały rok w zasadzie to zrobić. I tutaj tak, tu mam 2 odmiany w tych doniczkach. Te 2 to jest inna odmiana, tu jest inna. Jedno to jest odmiana ARP, a drugie Hill Hardy. Napiszę Wam w opisie filmu, jakie to są odmiany. Natomiast to są ponoć bardzo odporne odmiany na mróz. W tym roku są u mnie w domu. Miałam je co prawda w tunelach trzymać przez zimę, ale troszeczkę jeszcze się o nie martwię, bo to są młodziutkie bardzo sadzonki. I takie maleńkie roślinki warto sobie jeszcze zabezpieczyć pierwszą zimę, ale na kolejną zimę ja już je wsadzę normalnie do gruntu. Koleżanka ich nie zabiera do domu, nie zimuje. Ma je co prawda w szklarni, widziałam. Krzak ma potężny, natomiast u niej są bardzo ekstremalne warunki jak na Polskę. Ma naprawdę bardzo szybko przymrozki jesienią, późno jeszcze w czerwcu, te wiosenne, także u niej jest taki bardzo ostry klimat i ona sobie trzyma te rośliny w szklarni. Natomiast one mają bardzo wysoką mrozoodporność, także poszukajcie sobie, może uda Wam się znaleźć te 2 odmiany. Ja ich pilnuję jak oka w głowie, no i zamierzam je uprawiać w gruncie już w tej chwili. Kiedyś miałam taką sadzonkę, która mi kilka zim zimowała w ogródku, natomiast którejś zimy nie wytrzymała. No, ale to był piękny krzak, naprawdę. To jest piękne, bo one kwitną w tym ogrodzie, mają takie błękitne, śliczne kwiatuszki, rozrastają się do dużych rozmiarów i jak są dłużej w tym gruncie, to naprawdę dają bardzo dużo masy. No i mamy dużo do ścinania tych, prawda, igiełek, listków, gałązek, żeby sobie wykorzystywać potem w kuchni. Ja na przykład rozmaryn bardzo lubię, po pierwsze w takich przyprawach, gdzie robię sobie mieszankę, zioła prowansalskie albo taki mój większy miks, szerszy, z większą ilością ziół i używam tego do przyprawiania i dań z patelni, i mięs, i serów, i tych moich pomidorów konfitowanych i wielu, wielu innych, prawda, zapiekanych dań. Bardzo lubię na przykład ziemniaczki, takie młode zwłaszcza, ale później też mogą być. Włożyć sobie do folii czy do papieru do pieczenia, dać do tego oliwę z oliwek, wkręcić trochę soli, pieprzu i dużo rozmarynu. One mają nieziemski smak, te ziemniaki, pachną tak pięknie, tak żywicznie, bo rozmaryn ma zapach takiego lasu, prawda? Igliwia. Także niesamowita roślina. Można sobie parzyć herbatki też zdrowotne. Zaparzony rozmaryn daje różne kolory herbatki. Nawet czasami potrafi być różowa ta herbata po zaparzeniu listków. Nie wiem, co tam się dzieje, jakie procesy odbywają, ale tak się nieraz dzieje. Także warto go mieć i mieć go dużo. I ja będę miała dużo. Te się ukorzenią do wiosny, także będą takie, pewnie je na taras wstawię, żeby miały troszeczkę lżejsze te zimy, a to już pójdzie docelowo do ogródka, do gruntu. No i zobaczymy, jak sobie poradzą te odmiany u mnie, ale ponoć są hiper mocne. Także polecam, sadźcie, rozmnażajcie sobie rozmiarem, żebyście mieli dużo swojego. Jeśli kupiliście sadzonki teraz na przykład takie na święta, żeby sobie coś przyprawić, to też możecie poobcinać kilka gałązek i spróbować ukorzenić. Zapraszam do zabawy.
Na razie je wstawię tutaj na regał pod lampy. Póki co jeszcze nic nie doświetlałam, no ale w tej chwili będę jedną lampkę zapalać tutaj dla rozmarynu. Już kilka papryczek mam posiane. Dosiałam ostatnio, to już bez Was, kilka odmian jalapeno różnych. Te wcześniejsze roko to też już są w ziemi, ale że tutaj było dość chłodno, bo ani nie było włączone doświetlanie, ani ja tutaj nie mam żadnych mat grzewczych, to one sobie powolutku będą po prostu kiełkowały. Jeszcze nic nie wschodzi, poczekam na spokojnie. A rozmaryn będzie się ukorzeniał, on lubi ciepełko. Słoneczko też mu nie zaszkodzi, także, także sobie siedzi tutaj pod moją lampką. Od jutra będę już włączać im tu doświetlać popołudniami. Te 3 sztuki rozmarynu, które mam już ukorzenione, to one po prostu stoją u mnie na oknie takim dość słonecznym, gdzie jest chłodno. Te rośliny nie lubią być w cieple. W takim suchym, ciepłym miejscu nie za bardzo, zwłaszcza zimą. Potrzebują takiego odpoczynku, prawda? Żeby sobie wypoczęły i miały głównie chłód, troszeczkę wilgoci, ale nie za dużo. No i takie warunki są najlepsze do zimowania właśnie rozmarynu, także zapraszam do zabawy i ukorzeniania.